2015 roku, podczas gdy miałem w planach odwiedzić Kambodżę po raz pierwszy, pojawił się konflikt z Tajlandią. Granice zostały zamknięte, a ja nie byłem w stanie przekroczyć granicy od żadnej strony. Konflikt został złagodzony oraz granice zostały na nowo otwarte, więc nie mogłem nie odwiedzić Kambodży. Witam wszystkich z Kambodży. Godzina 12:36 stopni na zewnątrz. No i dzisiaj co? Powiem wam, spędziłem już parę dni trochę w tym mieście. Jestem dokładnie w stolicy, ale nie za bardzo wiem, czy jest tutaj w ogóle co takiego robić. Generalnie jeżeli chodzi o jakieś atrakcje, no to jak to w takich stolicach bywa, niespecjalnie one są. Ale kawa w Wietnamie i w Kambodży i jeszcze w Malezji, mogę dodać. To są najlepsze kawy, jakie w ogóle piłem kiedykolwiek. Jeżeli chodzi o kwestię jedzenia i cen, w ogóle się nie spodziewałem, że generalnie ceny w Kambodży za jedzenie są nawet 2 razy wyższe niż w Wietnamie. Średnio ile tak na jedzenie? No około 60-70 zł. Idziemy się przez taki market. Nie wiem, czy tu sprzedaje jakieś ślimaki, jakieś warzywa, owoce. Też nie są tanie. Się wydaje, że niby kokos stąd jest, ale tak tani nie jest. Powinien być. Nie wiem, czy jest tu jakaś inflacja, czy co, ale generalnie jeżeli chodzi o jedzenie, no to jak mówię, to jest taki wyróżnik tego wszystkiego na tle. Reszta inna jest tania. Zobaczcie, ja nie wiem nawet, czy szczerze bym to zjadł. Wygląda to smacznie, ale jak widzę, na czym to jest robione, to nie. To na takim oleju to ja nie chciałbym ryzykować później. Zapomniałem wspomnieć o cenach transportu. Generalnie chciałem wypożyczyć sobie motor, no ale jak zacząłem ceny, to mi się odechciało. Już pomijam kaucję, która jest mniej więcej 350 do 500 amerykańskich dolarów, ale za dzień to cena zbiła mnie z nóg. $35 za naprawdę normalny skuter, nie motor, skuter, który normalnie będzie jeździł, nie będzie jakiś stary. No trochę zbiła mnie z nóg, no bo jak sobie to damy chociaż nawet razy 7, no to już kwota wychodzi naprawdę astronomiczna. Takie ceny już powiedziałbym bardziej europejskie. No ale dobrze, że jest Grab, jest dosyć tani. Wszędzie, jak możecie zobaczyć, jeżdżą tuk-tuki 2, 5, 4 zł, zależy od odległości, więc myślę, że to jest po skalkulowaniu szybkim lepsza opcja o wiele. Nie wiem, gdzie ja jestem konkretnie, ale wydaje mi się, że trochę jestem w samym sercu, jeżeli chodzi o stolicę. No, mamy kolejny plac. To jest właśnie to, co ja lubię w Azji. Czyli jest wolność, wolność i wolność. Żadnych ścieżek, nic. No, ścieżka tu jest, wiadomo. Ale tutaj tak naprawdę wieczorem rodziny z dziećmi, wszyscy wychodzą, jeżdżą na rowerach, robią co chcą. Nikt nikomu nie nakazuje. Można robić, co się tylko chce. No ale w granicach rozsądku. Nie bardzo wiem, co mam w tym kraju nagrywać. Kraj niby z pozoru ciekawy. Z drugiej strony inni patrzą na to jako to jest dżungla, a jeszcze inni patrzą na to, że to jest bardzo duża pralnia pieniędzy. To jest, myślę, taki najbardziej temat ostatnio, po tym jak złapali Chińczyków, którzy zatrudniali niewolników. Tak naprawdę niewolnictwo to było z różnych krajów Afryki, Azji i zmuszali, po prostu było call center, które było oszustwem pod przykrywką starych budynków, w których w środku było wszystko odnowione i po prostu ich tam trzymali. I tego jest tak naprawdę multum tutaj. Multum niewybudowanych budynków, które albo nie są wybudowane po prostu, albo po prostu są niedokończone z zewnątrz, ale wewnątrz po prostu dzieje się masakra. No i niestety tutaj tak jest, jeżeli chodzi o takie tego typu oszustwa. I powiem wam, że tyle aut, jeżeli chodzi o takie luksusowe auta w slumsach, naprawdę, bo tu jak się idzie się w jakichś brzydkich, no jakby na pozór ładne, ale porównując do nowoczesnej architektury, to jest po prostu obrzydliwe stare budynki, a po prostu możecie na ulicy zobaczyć zaparkowanego Bentleya
albo Rolls Royce'a. To jest całkowicie normalne tutaj, zauważyłem. Nikogo to nawet nie dziwi specjalnie. Mustangi i tak dalej. A nawet stąd, teraz z tej odległości widzę Porsche zaparkowane. No i co prawda jestem jakoś tam bardziej w centrum, ale no sam fakt, że nie wiem czy tam będzie widać, tam też jest Mustang na przykład różowy. Pusto i pusto. Mam nadzieję, że wieczorem zrobi się tu trochę pełniej. Nawet tak za bardzo nie mam pojęcia w ogóle nawet gdzie zmierzam. Zmierzam w sumie przed siebie. Chciałbym na pewno sobie dzisiaj przeznaczyć czas na poeksplorowanie miasta, chociaż jest to jedna tylko wielka betonoza. Nie żebym narzekał czy coś, chociaż takie miasta trochę mnie przytłaczają, nie będę też tego ukrywał. O tak. Trochę chłodniej, woda. Siema stary. Zobaczcie, normalnie. Nie musicie mieć jakiegoś pozwolenia, płacić za wynajem. Macie wózeczek, macie ciepło, macie cień, możecie sobie leżeć, czekać na klientów i klienci sami przychodzą. To się nazywa właśnie wolność. Ale się tu gołębi naroiło. Z tego co wiem, to tu jest chyba jakiś pałac królewski. Nie mam zielonego pojęcia, czy on jest tak duży, jak cała ta żółta ścieżka, czy on jest właśnie tutaj. Muszę zaraz sprawdzić, ale no na pewno jestem na terenie tego pałacu. Dobra, słuchajcie, nie wiem, gdzie ja wszedłem totalnie. Aha, czyli nie rekomenduję krótkich spodenek. No to nie, tank top, czyli w sumie odpadam, czyli trzeba zmienić miejscówkę, bo to nie jest dla mnie. Zwróćcie uwagę, ja to chyba widzę już drugi raz, ale teraz mam okazję złapać na kamerze. To jest mega fajna po prostu konstrukcja. Jeżeli liście palmy, które one rzeczywiście są czasami nawet ciężkie, jak na liście, spadają i po prostu są te stare liście, to po prostu można, jakby nie spadnie nikomu na głowę i na budynek. To jest, uważam, mega bardzo brzydko to wygląda, ale na pewno nie porobi jakichś szkód dużych. Dobre chłopaki patrzą na krat ze świat, albo na świat z krat. No ale mamy kontrast między gołębi, kurde, nie wiem czy to widać, ale jakich tumultum jest. Ja pierdzielę, nigdy chyba nie widziałem w życiu tyle gołębi w jednym miejscu. A jest dziwne, jakby jakiś respawn mieli tutaj. Ja pierdzielę, no zobaczcie, na całym tutaj terenie jest tyle tych gołębi. Pierwszy raz ją widzę teraz. Zobaczcie. Tam daleko na horyzoncie. To jest w ogóle jej, a nie koniec, ale koniec szerokości. Bardziej bym powiedział. Bardziej tam. Ja pierdzielę, ale ona naprawdę jest brudna, ta rzeka. Nie wiem, nie chciałbym chociażby wpaść, nie wiem jakiej choroby bym dostał. Dobrze, że ta rzeka nie łączy się w ogóle z Indiami, bo to już w ogóle byłoby toksyczny strumień. Hello, can I get some water? This one, but or water? Yes. No. Yes. Bez wody to by się nie obyło. Powiem wam, że nie przeszedłem dużo. Przeszedłem 10 minut, ale się już tak zmęczyłem. Pot ze mnie leci. Teoretycznie nie powinienem wychodzić taką temperaturę. Aktualnie 36 stopni, 10 UV. Chyba powinienem wrócić tutaj wieczorem, że będzie więcej ludzi, będzie się więcej działo, nie będzie tak gorąco. No i przede wszystkim będzie o wiele ładniej wszystko wyglądało. Zawsze lubię miasta nocą, a w dzień, tak w dzień, wszystko jest naświetlone za bardzo. Hello. Szofer nas wiezie.
ogóle w tych tuk-tukach. Oni mają nawet gniazdka z domu przerobione tak w tuk-tukach, że sobie mają włącz-wyłącz rozrusznik. Thank you. Dobra, słuchajcie, przyniosłem się w zasadzie, że tak powiem, z centrum i ze slumsów do miejsca, które jest okupowane praktycznie przez samych Chińczyków. I wszystkie te budynki, które widzicie, praktycznie większość, została wybudowana właśnie przez Chińczyków, którzy sobie bardzo ładnie, z tego co czytałem i się informowałem, biorą sobie tutaj pieniądze. Tak jak chociażby o tej sytuacji, co wspomniałem wcześniej. I tego typu jest naprawdę multum tutaj tych rzeczy. Oni po prostu traktują ten kraj jako zainwestowanie swoich pieniędzy poza Chinami. Dla nich to jest bezpieczne, a dla ludzi z Kambodży, no powiem, że chyba przerażające, albo już po prostu nawet na to nie reagują. W sumie biorąc pod uwagę, że była tutaj kolonia francuska w przeszłości, dużo budynków, no chociaż tak niekoniecznie, ale jakieś takie inne dziwne architektury przypominają trochę taką europejską, więc też nie ma co się dziwić, że ci ludzie już naprawdę, jeżeli widzą białych albo wiedzą, że biały coś robi, to niespecjalnie reagują, a już tak machają chyba na to ręką, że kolejny przyszedł inwestować, brać pieniądze, no i tak już to chyba nie obchodzi. Takie moje wrażenie jest po paru interakcjach z ludźmi i jak widzę, jak tutaj to wygląda, to tak po prostu jest. No tutaj to już w ogóle, jeżeli chodzi o infrastrukturę, no nie jest jakoś wybitnie super, no ale no jest już totalna różnica między tymi slumsami w tej dzielnicy. Zobaczcie, wszystko po chińsku, no kambodżańsku też jest tłumaczenia, chiński albo angielski. AMG wszędzie. Normalnie czuję się trochę jak w Szwajcarii, ale zobaczcie na tą architekturę. Przecież to w ogóle przypomina praktycznie europejską architekturę. Nie wiem dokładnie, co z tym miejscem działo się jeszcze wcześniej. Może te budynki właśnie były postawione przez Francuzów, ale no na pewno to wygląda bardzo europejsko. Thank you. Zobaczcie. Tam w oddali, znowu pokazuję w oddali, no ale niestety odległości są takie duże, że naprawdę nie chce mi się biegać, a jest ponad 30 stopni. Mam nadzieję, że będzie widać. Te wszystkie budynki, które tam są, to jest tak naprawdę tylko z tej strony, a z tamtej strony jest jeszcze ich więcej. Wszystkie te budynki, one niektóre, może nie wszystkie, niektóre są dalej robione, ale większość z nich nie jest tak naprawdę nawet dokończona, co mi bardzo przypomina Albanię. Tam też takie budynki są, ale niektóre budynki są niedokończone, jak mówiłem specjalnie, po to, że w środku jest wszystko skończone idealnie i po prostu jest pralnia pieniędzy w różnej postaci. O, dzień dobry straż. Im więcej tutaj chodzę, tym naprawdę tu jest super europejsko. Czuję się trochę jak w środkowej Europie. No zobaczcie na tą architekturę. To jest taka Europa z temu. Tak mogę to powiedzieć. To jest bardzo ciekawe, jak w krajach azjatyckich robią architekturą europejską, albo i odwrotnie. W krajach europejskich architekturą azjatycką. I to nigdy nie jest tak samo, jak ma wyjść, jakie jest założenie. Ze względu na chociażby klimat, materiały i surowce, które też są. Zobaczcie na te okna chociażby. Po prostu sam wygląd. Jest trochę za gorąco, żeby chodzić. Idę przeczekać ten czas. Dobra, słuchajcie, co tu będę mówił. Wczoraj odpadłem. Po barberze jestem. Chyba za dużo ekspozycji na słońcu. I trochę mnie zmuliło, przyznam. Ale dzisiaj zobaczymy, jak wygląda tutaj życie nocą. Już jest piękny zachód. Za chwilę będzie noc. Co ciekawe, w Azji bardzo szybko ta noc się robi. Nawet nie ma chyba jeszcze 6, a już zachód jest praktycznie, że do połowy. Jak tak chodzę tymi ulicami, a tak naprawdę mam wrażenie, że ten kraj to jest taka
mieszanka Tajlandii i trochę Wietnamu w pewnych kwestiach. Chociaż bardziej tutaj jest Tajlandia. O, ale super słońce, kurczę, aż odbija. Nie wiem, czy będzie w ogóle widać. Jak do tej pory, moim zdaniem jest to najnudniejsze miasto, jakim w ogóle byłem. Wątpię, że cała Kambodża taka jest. Pewnie przy plaży to w ogóle zmienia się kompletnie inaczej, ale jeżeli chodzi o stolicę, no to kurczę, tu są takie nudy. Naprawdę, powiem wam, nawet nie wiem, gdzie mam uderzać, tak naprawdę idę przed siebie. Tutaj jest duża betonoza i w sumie nie ma co specjalnie pokazywać. Jest drogo, jak na taki kraj, jeśli chodzi o jedzenie, transport. No, ale jest ciepło chociaż, tak? Jest palnik niesamowity. Teraz było chyba z 36 stopni. W sumie codziennie jest tutaj. Więc no, jedyny plus. Kolejny plus w sumie to są te bazarki. W sumie na nich możecie kupić wszystko i nic. W naprawdę normalnych cenach zazwyczaj. Chociaż powiem wam, że się zdziwiłem, bo ceny chociażby nawet mandarynek są takie same, dosłownie identyczne, te same co u nas. Czyli to wychodzi jakoś za kilogram, nie chcę zmyślić, ale około 10 zł może? Coś takiego. U nas jest mega podobnie, jakoś 10 zł kilogram mandarynek. No tylko u nas to trochę wadliwej jakości, no tutaj o wiele lepszej. Z tego co widzę i po opiniach i w ogóle, jest ono bardzo traktowane jak taka pralnia pieniędzy, szczególnie przez Chińczyków. Nie wiem, jak to ma się w przypadku białych ludzi. Fajnie zrobione restauracje, co prawda teraz jeszcze tylko gra muzyka, ale tutaj w nocy żywia się naprawdę multum osób. I to szczególnie po tej ulicy. Dobra, słuchajcie, generalnie się trochę ściemniło. Wszystko zaczyna się budzić w nocy. Wszyscy zaczynają wychodzić. I zauważyłem taka jedna bardzo ciekawa rzecz, której nie widziałem w ogóle w żadnym innym kraju. A mianowicie to, że mega dużo jest mężczyzn białych. Takich, no nie wiem, mniej więcej 50, 60, 70 lat. I często po prostu spędzają czas z jakimiś młodszymi pańmi. No, wiemy, nie oceniamy, ale wiemy, że jest to miłość trochę inna niż taka typowa. Niestety tak to chyba tutaj wygląda. Mało widzę też ludzi w moim wieku. Nie widzę ich tak dużo, jak widziałem już w Tajlandii, Wietnamie czy w innych krajach. Tylko właśnie często są ludzie starsi, na przykład zobaczcie. Nie jest ciężko w ogóle spotkać białego, który jest w wieku więcej niż 50 lat. To jest chyba taka główna ulica nightlife. No i oczywiście mega dużo bezdomności i przestępstw w sumie tutaj nie ma jako takich, no ale bezdomność no króluje, bardzo podobnie jak na Filipinach chociażby. A tutaj jest kontrast niesamowity, zobaczcie. Tutaj wszystko porozrzucane, bieda, tu jakieś bambusy. Zobaczcie, jak wyglądają bambusy. Wszystko można sobie zamawiać. No i oczywiście się zaczyna strefa, masaże. Wiadomo jakie, wiadomo za ile. 5 dolarów masaż. Ale wiecie, jaki to jest masaż. To jest bardzo szczęśliwy masaż. Nie ma co w takie miejsca chodzić w ogóle. Trzeba uważać. Bo niektórzy nie wiedzą, myślę, że 5 dolarów teoretycznie można, ale raczej nie w stolicach albo miejscach, które są turystyczne za tyle. Raczej bardziej gdzieś na jakichś wioskach albo mniejszych miejscowościach. Ale tak w mieście to myślę, że za taki masaż ja tak dawałem 7 do 10 dolarów. To jest taka optymalna cena za naprawdę legitny masaż. Nie zamierzam nigdzie wchodzić. Bardziej chciałem sobie przyjść, zobaczyć, jak tu wygląda. Jestem chyba drugi raz tutaj, ale tak żeby dłużej chodzić to pierwszy. I właśnie wybrałem się tutaj z kamerą. A jak widzicie, dziewczyna zakrywa twarz, żeby nie było widać.
Oczywiście standardowo, nie ma krzeseł, tylko dywany. To trochę takie tureckie, arabsko-tureckie klimaty, ale fajnie, lubię to.